Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Bank of America o złotym. PLN co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam wszystkich do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market View po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Bank of America o złotym. PLN co dalej? Jako że dzisiaj mamy najistotniejszy dzień w tym tygodniu, jeżeli chodzi o wydarzenia na całym świecie, to od nich należy zacząć. O godzinie 14:30 poznamy super ważne dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych za sierpień i to one będą skupiały na sobie swoją uwagę. Poprzez to, jakie będą dane makroekonomiczne, powinniśmy uzyskać informacje, jakie mogą być najbardziej prawdopodobne scenariusze w amerykańskiej polityce monetarnej. Przez to może być dodatkowa zmienność na amerykańskim dolarze, a z kolei poprzez amerykańskiego dolara powinniśmy także obserwować tendencje na polskim złotym. Dlatego od danych makroekonomicznych rozpoczynamy ten materiał. Widzimy w pierwszej kolejności na pierwszym wykresie, że mamy do czynienia z drugim uderzeniem spowolnienia gospodarczego. Zobaczymy wkrótce, czy globalny wskaźnik usług, wskaźnika PMI, przekroczy barierę, która będzie określała, że mamy do czynienia z recesją. Na chwilę obecną jednak tak się nie dzieje, tylko że drugi atak spowolnienia gospodarczego faktycznie ma miejsce. Natomiast dla Stanów Zjednoczonych krótkoterminowe odczyty wskaźników ISM sygnalizują, że odbicie i ożywienie gospodarcze w amerykańskiej gospodarce się rozpoczęło, co widać na tym następnym wykresie. I teraz, jakie są perspektywy dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych? Dla rynku najistotniejsze będzie to, jakie będą rozbieżności między faktycznymi danymi a inflacją w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ prognozy mówią o tym, że inflacja wyniesie 3,6%, a w poprzednim miesiącu było to 3,2% i ten prosty model, który bardzo często pokazuje, sygnalizuje, że odpowiedzialnym za ten wzrost inflacji jest wzrost ceny ropy naftowej. I dlatego też te dane, które dzisiaj będziemy mieli, będą takie istotne, ponieważ będą nam odpowiedziały na pytanie, jaki jest faktyczny wpływ na chwilę obecną zachowania ropy naftowej na inflację w Stanach Zjednoczonych. Im będzie wyższa inflacja, tym gorzej, tym bardziej czuła będzie amerykańska gospodarka na wzrost ceny ropy naftowej. Natomiast im niższe dane makro, im niższa inflacja, tym większa odporność amerykańskiej gospodarki i tym łatwiej będzie na bardziej gołębią retorykę i nastawienie amerykańskiego banku centralnego. Dlatego też te dane mają takie duże znaczenie. Plus pamiętajmy, że mamy także subwskaźnik dotyczący inflacji core i w tym wypadku inflacja core ma spaść do poziomu 4,3% z 4,7%. To są punkty odniesienia przed danymi o godzinie 14:30. A jak inwestorzy widzą perspektywy co do przyszłości inflacji w Stanach Zjednoczonych? Na tym następnym wykresie widzimy, że rynek spodziewa się systematycznego spadku inflacji do celów inflacyjnych, do spadku inflacji poniżej 3% na przełomie tego i przyszłego roku. A oczekiwania inflacyjne, implikowana stopa procentowa mówi, że ma być to, że w piku jest 12,2 punkta bazowego od obecnych poziomów dalszej podwyżki stóp procentowych, czyli jest tylko 50% prawdopodobieństwa na następną podwyżkę do końca tego roku. I względem tego poziomu będziemy się pozycjonować po tych dzisiejszych danych makro, a pierwszym rynkiem, który najbardziej powinien dyskontować te dane, będzie rynek amerykańskich obligacji i poziom 4,25 jest teraz naprawdę kluczowy. Jeżeli się dzisiaj rozstaniemy z tym poziomem, a rentowności pójdą dalej w górę, to będzie to bardzo zła wiadomość dla amerykańskich akcji. Natomiast każdy spadek poniżej będzie sprzyjał popytowi na ryzyko, ponieważ będzie
przybliżał scenariusze tych gołębich nastawień i reakcji banku centralnego. Dlatego też poziom 4,25 jest dla rynku super kluczowy. Drugi rynek, na który patrzymy zaraz po danych o godzinie 14:30, to już rzeczony amerykański dolar, czyli euro-dolar i w tym wypadku czy poziom 1,07 zostanie pokonany, czy też rynek wróci nad poziom 1,08. Te dwa poziomy, do których jesteśmy oddaleni mniej więcej porówno dzisiaj o poranku, są łatwymi punktami odniesienia i reakcja amerykańskiego dolara także powinna być niezwykle duża. No i teraz na następnym wykresie widzimy statystykę, co się działo w pierwszych 30 minutach na cenie złota i na amerykańskim dolarze po danych o inflacji. I widzimy systematycznie, że z miesiąca na miesiąc wpływ danych o inflacji na rynek jest coraz mniejszy. Dlatego też być może podobnie będzie i podczas dzisiejszego dnia. No i oczywiście reakcja amerykańskiego dolara będzie rzutowała na praktycznie wszystkie inne klasy aktywów na całym świecie, w tym oczywiście także na rynek złotego. I na tym następnym wykresie jasno i dobitnie pokazuje i udowadniam, że praktycznie za 80% siły albo słabości krajowej waluty odpowiada tendencja na amerykańskim dolarze. Ten żółty wykres pokazuje zachowanie euro-dolara. Kiedy euro-dolar spada, czyli amerykański dolar się umacnia, to w takiej sytuacji występuje presja przeciwko krajowej walucie, a kiedy żółta kreska rośnie, czyli amerykański dolar się osłabia, euro-dolar rośnie, to w takiej sytuacji występuje naturalna presja na rzecz umocnienia krajowej waluty i prawdopodobnie to będzie główny czynnik, który dzisiaj wywoła tendencję na krajowej walucie. Jeżeli się okaże, że po tych danych euro-dolar spada, przebija poziom 1,07, to w naturalny sposób powstaną czynniki zachęcające do dalszej przeceny krajowej waluty. Ale jeżeli okaże się, że euro-dolar idzie w górę, przebijamy poziom 1,08, to w naturalny sposób pojawią się czynniki zachęcające do umocnienia polskiego złotego i do obrony najbliższych oporów. A jak widzimy, wczoraj na euro-złotym opór 4,70 zadziałał, czyli zniesienie Fibonacciego o dużym znaczeniu, dużym kalibrze i także zniesienie Fibonacciego na dolar złotym zadziałało, czyli rynek potwierdza znaczenie tych poziomów, znaczenie ich pod względem technicznym, więc każde ich pokonanie będzie zachęcało do dalszej nowej fali osłabienia krajowej waluty. Dlatego też będziemy się przyglądać, co się dalej wydarzy, plus oczywiście reakcji euro-dolara, czyli samego amerykańskiego dolara na inne klasy związane z ryzykiem oraz oczywiście przełożenie tego zjawiska na krajową walutę. No i teraz odpowiedź bezpośrednio i sensu stricto na pytanie PLN co dalej i co robi Bank of America o złotym, jaką ma rekomendację i co myśli o perspektywach co do krajowej waluty. Więc tutaj strategzy Bank of America rekomendują, że zamykają długą pozycję na euro-złotym, ponieważ spodziewają się, że wkrótce dojdzie do interwencji werbalnej czy też bezpośredniej na rzecz umocnienia krajowej waluty. Tak spodziewa się bank, dlatego też zamknął swoją długą pozycję otwartą na poziomie 4,50, na poziomie 4,6851, no i czeka spokojnie na to, co się dalej będzie działo. Więc Bank of America o złotym i w tym wypadku bank zamyka swoją długą pozycję, już nie spekuluje dalej, nie gra na dalsze osłabienie, deprecjację i wyprzedaż krajowej waluty, czeka na to, co się wkrótce może wydarzyć i oczekuje, że wkrótce polskie władze doprowadzą do interwencji na rzecz umocnienia krajowej waluty. Taka jest interpretacja ostatnich wydarzeń i ostatni raport Bank of America o złotym, który nam sygnalizuje PLN co dalej, czyli złoty, jakie są perspektywy co do przyszłości naszej waluty w krótkim, w średnim i nieco dłuższym terminie. Natomiast dla krajowych aktywów, zwłaszcza dla złotego, jednym z głównych czynników, który także wpływał w ostatnim czasie na umocnienie, na skalę aprecjacji, było to, że znowu pojawił się na rachunku bieżącym pojawiła się nadwyżka i ta nadwyżka będzie dzisiaj testowana, czy faktycznie ona istnieje, ponieważ w danych, które poznamy za lipiec,
ma się cały czas pojawiać nadwyżka w wysokości 1,3 miliarda euro. Jeżeli ta nadwyżka będzie utrzymywana, jeżeli się potwierdzi, że mamy coraz lepszy bilans wypływów i dopływu kapitału do naszego kraju, czyli rachunek bieżący stanie się cały czas dodatni, to w takiej sytuacji nadwyżka będzie dodatkowo sprzyjała temu, żeby wywołać aprecjację, umocnienie krajowej waluty. Warto być tego świadomym, jak duże znaczenie jest tych danych o rachunku bieżącym i że poznamy te dane o godzinie 14:30. Więc równolegle, gdyby się okazało, że mamy nadwyżkę, że dane są lepsze o rachunku bieżącym, plus dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych premiują fakt osłabienia amerykańskiego dolara, to te dwa czynniki mogą doprowadzić do silnej fali korekty na rzecz umocnienia polskiego złotego podczas dzisiejszego dnia. Dlatego też zagrożenie dla tych wszystkich, którzy spekulują przeciwko złotemu, płynie właśnie z tych dwóch czynników, o których warto wiedzieć. Moim zdaniem będziemy się szczególnie koncentrować na danych o inflacji, ale rachunek bieżący oczywiście także ma bardzo duży wpływ na długoterminową siłę krajowej waluty. No i fakt, że złoty spadł względem amerykańskiego dolara z poziomu 5 poniżej poziomu 4, wynika przede wszystkim z tego, że mamy taką silną nadwyżkę na rachunku bieżącym, co sprzyja temu, żeby ten cykl gospodarczy faworyzował i premiował właśnie krajową walutę. Rynek, na który także będziemy patrzeć po tych wszystkich zawirowaniach, to są polskie obligacje, ponieważ tutaj cały czas konsolidujemy się na niewielkiej zmienności w okolicach poziomu 5,60. No i potrzeba danych, które będą w stanie wywołać następną falę i te dzisiejsze o inflacji ze Stanów Zjednoczonych także mają taki potencjał, dlatego też warto być przygotowanym, że i polskie obligacje mogą być jednym z głównych beneficjentów zmienności po godzinie 14:30. A Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zachowuje się tak, jakby te wsparcia, na których teraz jesteśmy, 1900-1930, miały coraz większą wagę i rolę. Dlatego też ja osobiście spodziewam się, że rynek będzie w tym miejscu wyczekiwał na drugą połowę tego miesiąca i będzie szukał odpowiedzi na pytanie, czy dane makroekonomiczne, które teraz się pojawiają, faworyzują scenariusze zakładające nawrót tendencji wzrostowych i popyt na ryzyko. Jako że zbliża się już połowa miesiąca, a jakichś mocniejszych spadków już we wrześniu na razie nie ma kontynuacji tej tendencji, a wsparcie 1900 punktów się broni. Dlatego też scenariusze prowzrostowe moim zdaniem z każdym dniem będą zwiększały się na prawdopodobieństwie realizacji. Indeks Standard & Poor wczoraj zaliczył lekką sesję spadkową, natomiast dzisiaj nie jesteśmy na tych samych poziomach co wczoraj, czyli nic nowego się tutaj nie dzieje. Warto zwrócić uwagę, jak bardzo odbiega teraz zachowanie indeksu Standard & Poor od globalnego indeksu giełd papierów wartościowych, to widać na tym wykresie. Natomiast giełdy w Azji są dzisiaj spokojne i prawdopodobnie to samo będzie czekało indeks DAX, który znowu testuje swoje ważne wsparcia, ale dane, które mamy o godzinie 14:30 mają dużą wagę i one także powinny wpłynąć na zachowanie indeksów giełdowych w Europie. Przypominam, im niższa inflacja, tym większa szansa na to, że będzie łagodniejsza polityka monetarna, więc w takiej sytuacji zwiększy się prawdopodobieństwo wzrostowego odbicia indeksów giełdowych. Natomiast im wyższa inflacja, tym większa szansa na dalsze podwyżki stóp procentowych i reakcja indeksów giełdowych na całym świecie może być negatywna. Dlatego też te dane o inflacji będą miały także duże znaczenie dla parkietów giełdowych na całym świecie. Kto jak się pozycjonował w poprzednim tygodniu i w tym wypadku widzimy, że największe netto krótkie pozycje były na amerykańskim dolarze dodawane, a największe długie pozycje były na przykład na funcie brytyjskim zwiększane, czy też na wskaźniku strachu, na wskaźniku WIX. Warto być tego świadomym, co się dzieje. A surowce, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji
i sam amerykański dolar ma być pod wpływem zmienności, to bądźmy także przygotowani na jakieś mocniejsze wybicie i ruch na cenie złota. To, co może się dziać na indeksach giełdowych, powinno być także wskazywane przez zachowanie ceny miedzi. W tym wypadku na razie popyt na ryzyko ma lekką przewagę, a ropa naftowa zbliża się do poziomu $90. Już mówiłem o tej interpretacji wcześniejszego zachowania ropy naftowej i przełożenia tego zjawiska na inflację. No i oczywiście każde dalsze wzrosty ropy naftowej będą odczytywane jako zachęta do tego, żeby dalej dyskontować procesy inflacyjne, dezinflacyjne w zależności od tej siły wpływu danych makroekonomicznych na procesy gospodarcze. A jeżeli chodzi o zapasy w Europie gazu ziemnego, to widzimy, jak one się teraz zachowują względem odbudowy zapasów przed poprzednią zimą oraz dla średniej dla lat 2016-2020. I na koniec tradycyjnie Bitcoin, który tak jakby wraca do poziomów konsolidacji z ostatnich 3 tygodni. No i wygląda na to, że cały ten impuls wzrostowy nie jest już kontynuowany. Dlatego też jest to najgorszy z możliwych scenariuszy dla Bitcoina. Natomiast dane o inflacji, które ruszą amerykańskim rynkiem dolara, perspektywami inflacji dla stóp procentowych, rynkiem akcji, rynkiem ryzyka, powinny mieć także wpływ na Bitcoina. Dlatego też bądźmy gotowi na to, że po godzinie 14:30 i na Bitcoinie dojdzie do jakiejś większej aktywności. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, stopy zwrotu, cześć!